typowo wiosenną pogodę dzisiaj mamy, więc będę się streszczał. Pamiętacie takie wspaniałe Peugeoty, jak na przykład 205 GTI, 307 GT albo 405 w wersji S16? No to dzisiaj godny następca. 408 GT. To 45 koni. 30 lat temu taką moc wyciągały Peugeoty 405 z pojemności 2 litry. A teraz jak chcemy mieć prawie 150 koni mechanicznych, to wystarczy do tego skromniutkie 1.2. 3 cylindry raptem. I mamy, właśnie, gdzie mamy? I co mamy? A czego nie mamy? Nie mamy wajchy. Do otwierania jest. Znalazła się. Oczywiście poprzecznie ułożone 3 cylindry, 1.2. I do tego silniczek elektryczny. Rocznik modelowy 2025 i uwaga teraz, tu będzie matematyczna zagwozdka i będziemy rozwijali temat. Mianowicie silnik spalinowy ma 136 koni, ale oprócz tego mamy silniczek elektryczny. W wersji na 2024 rok miał koni 29, ale teraz w 2025 obniżyli jego moc i ma 21 koni mechanicznych, więc całość powinna być słabsza, a jest mocniejsza. Nie mamy tutaj całościowo 136 koni, tylko inaczej. Jak to wytłumaczyć w ogóle? Moc silnika spalinowego się nie zmieniła, moc silnika elektrycznego się zmniejszyła, a cały układ ma więcej mocy. O! Zamiast 130, 140, 145 koni mechanicznych i wprost w Peugeocie piszą, że to jest Peugeot 408 Hybrid GT. GT oznacza niestety wyłącznie wersję wyposażenia. Przykro mi bardzo. Moc 145 koni, nieważne jaką sobie wersję kupicie, pozostaje zawsze ta sama. Ta sama jest skrzynia biegów, czyli 6-biegowa, dwusprzęgłowa. Napęd wyłącznie na przednią oś. Ale fakt, że piszą hybrid, nie oznacza wcale, że to jest pełna hybryda, ponieważ i jest tutaj stosunkowo słaby ten silnik elektryczny, 21 koni tylko ma, i 2, jest maleńki akumulatorek, bo ma niespełna 0,5 kWh pojemności, gdzie w hybrydach to już zazwyczaj bliżej 2 kWh, więc tutaj jest 4-krotnie mniejszy. Natomiast wracając do samego samochodu, jest, powiem Wam, przepiękny. Testowaliśmy jego brata bliźniaka, czyli Citroena C5X, który wyglądał, no jakby się zderzył z przystankiem autobusowym i ktoś niechcący wyklepał ten przystanek autobusowy zamiast auta. No był pokraczny i pokracznie też jeździł. Tu mamy prześliczną tą linię nadwozia, wierzcie mi. Przy czym Peugeot pozmieniał tą swoją nomenklaturę. Pamiętacie Peugeota 405, potem była 406, znana oczywiście z tego znanego filmu, znanego z tego, że tam jeździła jako taksi. Potem mieliśmy 407, mieliśmy następnie 508, która była następcą 4007, 408 nam zniknęła, no i pojawiła się teraz i jest tak naprawdę SUV, sedano, liftbacko, coupe, kombi, coś tam jeszcze. Bo jest to kompakt, ale o nietypowym nadwoziu, lekko podwyższony. Zobaczcie, plastikowe nakładki mamy nad błotnikami, więc takie pomieszanie segmentów nastąpiło w tym miejscu, ale tak jak mówię, to pomieszanie segmentów w przypadku tego samochodu wizualnie wyszło naprawdę dobrze. Smukła sylwetka, ten przód tutaj, zobaczcie jak jest ładnie, grill jest tak jakby wkomponowany idealnie w zderzak, jeszcze ma dokładnie lakierowane na ten sam kolor te pionowe tutaj kreseczki. Przepiękne są te reflektory w zagłębieniu, takie drapieżne z tymi kłami pojedynczymi, które świecą jako światła do jazdy dziennej. No te przetłoczenia tutaj, zobaczcie jak jest błotnik tu w tym miejscu przetłoczony, nawet tutaj w tym nadkolu. Tutaj zobaczcie jakie nawet takie się przetłoczenia na drzwiach pionowe pojawiły. Ta dolna czarna listwa, która optycznie go właśnie podnosi, tak jak miałby być SUV-em. No i możecie się zastanawiać, no dobra, to jaka to w końcu jest klasa? Jeżeli chodzi o wymiary, najbliżej temu autu do Skody Octavii, bo jest od niej tylko centymetr krótszy, ale już jest na przykład szerszy i wyższy, a rozstaw osi jest najbardziej imponujący, bo w przypadku tego auta wynosi 2,8 metra długości niemal, to jest 10 centymetrów więcej niż w przypadku Skody Octavii i te zwisy, jak na auto, które ma 4,7 metra długości, są naprawdę dosyć krótkie. Więc duży rozstaw osi, krótkie zwisy powoduje, że patrzycie na niego i naprawdę on sprawia wrażenie proporcjonalnego, ładnego, innego, a najładniejsza jego część moim zdaniem to tył. Tył z jedną uwagą.
No zderzak tutaj wygląda, jakby ktoś zapomniał domówić pakiet lakierowanych zderzaków. Z przodu jest polakierowany, a z tyłu jest cały na czarno i to po prostu cały z czarnego plastiku. Kamera, zobaczcie tutaj, ale ma spryskiwacz, też w dziwnym dosyć miejscu, jakby nie mogła być tutaj gdzieś nad tablicą, więc łatwo na pewno ją uszkodzić. Delikatnie wystarczy, że ktoś tutaj pyknie z tyłu i ulega uszkodzeniu. Natomiast kształt lamp. Te lampy 3D, za chwilę je zapalę i zobaczycie, jak pięknie wyglądają. One naprawdę mają taki efekt 3D. To są takie LEDy wysunięte jakby trochę i nawet jak pod kątem patrzycie, to sprawiają właśnie taki trójwymiarowy efekt powstaje. Co ciekawe, na tylnej szybie nie ma tutaj niestety wycieraczki, stety i niestety. Stety nie ma tej wycieraczki, bo nie zaburza nam aerodynamiki i estetyki tyłu. Niestety jej nie ma, ponieważ ta szyba mimo wszystko podczas jazdy pozostaje może nie tyle brudna, co mokra. Te krople, pęd powietrza ich nie jest w stanie usunąć. Oczywiście nasza wersja GT wygląda trochę lepiej niż każda inna normalna 408, choćby za sprawą większej felgi, bo mamy tutaj 19, ale na przykład w Pchewie, bo auto może być i elektryczne i może być pluginem, mamy też felgę 20-calową, ale podstawa to zaledwie 17 i na tej 17 już wygląda pokracznie, więc 19 dopiero gwarantuje Wam taki fajny, ładny, estetyczny wygląd. Liftback, jak widać, bo się otwiera razem z szybą. No i powiem Wam tak, otwieracie bagażnik i mówicie wow. Mówicie wow z dwóch powodów. Pierwszy powód to jego pojemność. 526 litrów, co jak na auto, które ma 4,7 metra, to jest naprawdę sporo. Drugie wow, wykończenie. Zobaczcie, to wszystko jest pokryte wykładziną. Tutaj mamy gumeczki mocujące jakieś bagaże do tych bocznych ścianek. Tu mamy gniazdo, jakieś takie zapalniczki. Tutaj mamy wieszaczki, a to wiecie, jak to się nazywa? To się nazywa, słuchajcie, w języku Peugeota Magic Handle. Magic Handle. No look what I do now. Ja pociągam Magic Handle i się kurna składa normalnie fotel. No magic, no magia. Francuska magia normalnie. Tu pod spodem jest co? No nie ma wiele, ale na przykład znalazło się w styropianie miejsce na trójkąt i tutaj na przykład na jakąś apteczkę albo inne szpargały. Tu jeszcze za siateczką i gumeczką możecie coś umieścić. No to teraz testy. Tutaj zobaczcie, jak to sprytnie opracowano. Zobaczcie, jak solidna jest tutaj ta półka, którą można wymontować, oczywiście, żeby przewieźć większe bagaże, ale to jest sztywne i dodatkowo ma jeszcze tutaj gumę, żeby idealnie przylegało do tej części. Więc szacun za jakość, za detale, duży szacun. Szczerze mówiąc, wydaje mi się na tyle wysoki, że od razu próbuję tak. Zobaczcie. Una wielka waliza. Panie kochany. Druga duża waliza. Nie, ale żółta już nie wejdzie, nasza największa. To już będzie za duża. Za duża? No, za duża. Mówię, za duża i na długość, i na grubość. Ale możemy spróbować inaczej. Więc tak możemy to zrobić. Tak, nie? Możemy zrobić? Tak, możemy zrobić. Możemy tak zrobić. Jakbyśmy mieli trzecią tej wielkości, weszłyby spokojnie jedna obok drugiej, ale zobaczcie, tu nawet taka jak ta, to wejdzie w pionie. O, troszeczkę się nam to podniosło. Ta nam wejdzie tak, czyli mamy dwie duże, dwie małe i jeszcze tutaj mamy sporo miejsca. Samiuteńkie, nawet nie trzeba było tego dociskać. 4,7 metra długości, liftback. To nie jest SUV wielki rodzinny segmentu D czy E, tylko to jest samochód de facto kompaktowy. I raz, i dwa. Elektryka w dół, bo ktoś tutaj siedział. Jakiś kurdupelek. Bardzo mocno pochylone jest tutaj to podparcie pod stopy, przez co tak jakby trochę mi ogranicza miejsce na nogi. Mogłoby być tam tak jakby dalej i bardziej płasko, no ale i tak dobra, mam tutaj miejsce na kolana. Jest wygodnie, tak, mogę jechać. Na stopy miejsce jest, chociaż już nimi nie postępuję tam, ale wsunąć pod fotel wsunę. Na kolana, no tak tutaj nie ma zbyt dużo tego miejsca, ale znowu trzeba pamiętać o tym, że mamy do czynienia z autem kompaktowym de facto. Nad głową najmniej miejsca zdecydowanie i to pomimo tego, że tutaj w podsufitce jest wyprofilowany w taki sposób, że roleta ze szklanego dachu chowa się w tym miejscu, a tutaj jest już normalna wysokość, tak to nazwijmy. No ale jednak przez tą linię kupę liftbacka
no jest mniej tego miejsca nad głową. Na nogi ok, siedzę nawet dosyć wysoko, więc tutaj dobrze mam podparte te nogi, nie mam ich w nienaturalnej pozycji, tak jak czasami bywa z kolanami uniesionymi do góry. Natomiast brak jakiegokolwiek podparcia jest tutaj, jeżeli chodzi o oparcie kanapy bocznego. Podłokietnik jest, o tutaj jest ten rękaw na narty, uchwyty na kubki, można to wyjąć. Tutaj można sobie włożyć telefon i oglądać i można też to oczywiście zamknąć. 2 gniazda USB-C, nawiewy 3. i 4. strefy klimatyzacji nie ma. Jest półeczka na drobiazgi, są siateczki, fajne wykończenie i fajne wykonanie. Przepiękna tapicerka. Połączenie różnych materiałów, czego zazwyczaj nie lubię, ale tutaj w francuskim wydaniu wygląda to obłędnie. Tutaj alkantarka, tu inny materiał o ciekawej, fajnej fakturze. Tutaj skóra, a raczej skóra z plastikowej krowy, czyli materiał udający tylko skórę, ale bardzo fajny, miły w dotyku. Do tego seledynowa, taka chyba to jest seledynowa, niteczka. Ta niteczka pojawia się nawet na dywanikach na podłodze i tam z przodu w paru innych miejscach, co zaraz Wam pokażę. I jest ta seledynowa niteczka nawet tutaj i dodaje uroku całemu wnętrzu, trochę je rozwesela, jest prześliczna i generalnie jeżeli chodzi o wykonanie i materiały, to powiem Wam, wow! To pod szybie to jest plastik, ale plastik, który ma bardzo ładną, fajną strukturę i nie wygląda tanio. To już nie jest plastik, albo jest plastik, tylko pokryty specjalną jakąś folią, materiałem, nie wiem czym, ale to jest chropowate w dotyku, tak jakby to normalnie było stalowe i dodatkowo w jakiś sposób właśnie tak schropowacone. Audiofokala, ładne te głośniczki, a z przodu jest jeszcze lepiej, bo to już jest tutaj miękkie i też fajne. I też jest ta wstaweczka i tu jest lampeczka LED, taka listwa LED można powiedzieć. Zmontowane wszystko rewelacyjnie. Zobaczcie, tu się nic nie ugina. To jest po prostu szok. Peugeot. Ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Żeby nie zapomnieć, to zacznę od jakości kamer, bo są naprawdę świetne. Zobaczcie, tu nawet jak szkli się ta płyta, która jest teraz mokra, bo pada niezmiernie. Natomiast generalnie środeczek miód na moje oczy. Naprawdę. Kurczę, że ja wiem, że to może się szybko zestarzeć, ale dzisiaj, w zasadzie po 3 latach, bo auto jest produkowane od 2022 roku, wygląda po prostu zajebiście. Znowu zobaczcie, tu seledynowa ta niteczka, tu seledynowa ta niteczka. Oczywiście na boczkach drzwi, oczywiście na fotelach również, ale stylistyka tej deski rozdzielczej, ta jej taka solidność i finezyjność jednocześnie. To jak tutaj jest to przejście w ekran, jak jest znowu ta listwa tam pociągnięta i przechodzi płynnie w boczną. Tam gdzieś jakiś ledzik ukryty. To mięciutkie, tutaj wykończone miękkim materiałem, przyjemnym, fajnym. Ta konsola środkowa też trochę inna. Tu coś wystaje, tu gdzieś jakiś ostrzejszy kąt. Nie ma tutaj tego, no jak to się mówi, piano, tylko jest taki srebrzony materiał. To wszystko w cholerę solidne. To słuchajcie, nie drgnie nawet. On milimetr się nie przesunie. Ja coś takiego pierwszy raz widzę we francuskim samochodzie. Zegary. Ja wiem, że wiele osób siada za kierownicą i mówi, kurde, nie widzę zegarów. Ja widzę te zegary wyżej umieszczone zawsze. One tak naprawdę są czymś pośrednim pomiędzy zegarami cyfrowymi a head-upem i bardzo to lubię, bo macie wszystko na wysokości wzroku. Mała kierowniczka, w dodatku te zegary w wydaniu Peugeota są trójwymiarowe. Tu macie pierwszy ekran i za nim drugi ekran i wygląda to przezajebiście. Coś, co w Mercedesie klasy S kosztuje dodatkowo i co oni tam wymyślili, to tutaj zostało wniesione na jeszcze nowy level. Dużo lepiej to wygląda i oczywiście możecie to sobie zmieniać. Jest tam chyba kilka takich, takie mieliśmy. Tu na przykład zobaczcie, na górze Wam wyświetla właśnie dane z podróży. Tutaj macie zasięg, poziom paliwa, prędkość, a na przykład tutaj pojawia Wam się duża 408. Piękny, zobaczcie w tle ten napis Peugeot, nawet jaki on jest wyraźny z tymi barwami francuskiej flagi. No wow! Multimedia. Teraz przejdźmy do multimediów. Nie podłączę żadnego urządzenia. Z jednej strony tutaj tę główną część mają troszkę skomplikowaną. Nie ma co ukrywać i to wszystko trzeba czekać, aż się przesunie. O, proszę bardzo.
Teraz w drugą stronę, ale można to sobie oczywiście po swojemu w klocuszkach poukładać. Co więcej, tutaj macie taki panel dotykowy i te ikony, które są wyświetlane na nim, również można sobie zmieniać. Innymi słowy, można sobie przypisać tutaj takie skróty, jakie sobie życzymy, żeby szybko mieć do nich dostęp, na przykład do klimatyzacji. Akurat szkoda, że tutaj klimatyzacji pełnych ustawień nie ma na jakimś odrębnym, manualnym panelu, tylko trzeba na przykład o temperaturę, żeby ustawić, to się poprzeklikiwać, albo można to w ten sposób sobie ustawić, no ale to już jest gdzieś jakieś utrudnienie. Niemniej tutaj są takie podstawowe funkcje, czyli odszranianie tylnej szyby albo odparowanie przedniej szyby. No i można sobie, jak tutaj się kliknie, no to się wchodzi w co? Co tu się wchodzi? Po prostu w klimatyzację, czyli tu stąd możemy wejść w klimatyzację, albo stąd możemy wejść w ustawienia klimatyzacji. Tutaj jak ten przycisk nacisnę, to mam dostęp szybki do skrótów, które też mogę sobie przyporządkować, czyli na przykład tutaj mamy ostrzeżenie od nadmiernej prędkości albo wspomaganie utrzymania na pasie. Tryby jazdy, tak, też są tryby jazdy, sport, normalny i eko. Ładowarka indukcyjna, którą trzeba razem z pakietem Focal sobie dokupić za 4500 zł ten Focal, ale znowu zobaczcie, jak ładnie są wkomponowane te głośniczki Focala w słupki A. I jeszcze tak jakby skierowane do kierowcy. Tu jest ładowarka indukcyjna, telefon można też trzymać sobie tutaj, jeżeli ktoś chce, chociaż tutaj tego miejsca jest mniej. Jest USB-C, jest gniazdo zapalniczki. Co ciekawe, gniazdo USB-C jest tutaj tylko jedno, nie ma drugiego. Nie, jest, przepraszam, w podłokietniku. Podłokietnik akurat, no tak wykończony bardzo plastikowo, inaczej niż boczki w drzwiach i cała reszta auta, natomiast na szczęście wygumowany na dnie, więc jak coś tam wrzucicie, to nie powinno hałasować i przesuwać się. O, i tu jeszcze dodatkowo takie miejsce, gdzie też możecie sobie telefon trzymać. Duże wow póki co. Jakbym miał to auto w tej kategorii cenowej tylko po takim ogólnym samopoczuciu w jego wnętrzu i tym, jak wygląda, ocenić, to w skali 6 dałbym mu naprawdę mocne 5+, a nawet myślę, że 6-, minus za jakieś tam naprawdę drobne niedoskonałości. A tak to petarda. Zanim ruszymy, to jeszcze włączę sobie ogrzewanie dupki i niestety to też jest skomplikowane, bo zobaczcie, musicie najpierw wejść w klimat, żeby sobie włączyć dupkę, potem w fotele i kierownicę i dopiero teraz mogę sobie włączyć ogrzewanie dupki. A jak chcę włączyć sobie masaż, bo też takowy tutaj mam, to są te fotele ERG, czyli zaakceptowane przez niemieckie Towarzystwo Dbałości o Plecy, tak można powiedzieć. Towarzystwo, stowarzyszenie bardziej. Więc teraz muszę wejść tutaj, tak, potem muszę znaleźć takie menu fotele. Jak znajdę menu fotele, to mogę, włączyć sobie masaż i powiem Wam, że zajebiście dobre są te masaże. To jest też szok, bo zazwyczaj w tych tanich autach, to wiecie, to co odpowiada za podparcie lędźwi, to jeździ góra-dół. A tutaj nie, tu naprawdę jest 8 takich punktów, które Was po prostu ugniatają. Najfajniejsza jest kocia łapa, bo tak jakby kot Wam chodził faktycznie po pleckach i Was wygniatał. Jak ktoś ma kota, to wie, o czym mówię. No irytujące jest wchodzenie za każdym razem w to menu, żeby sobie można było włączyć masaż albo podgrzewanie fotela. Tu powinien być jeden pstryczek, elektryczek chociaż ze znaczkiem fotela, który kieruje Was od razu do menu, w którym możecie jednym pstryknięciem włączyć masaż albo ogrzewanie, a nie przechodzić pomiędzy różnymi menu. Więc jeżeli chodzi o taką logiczność zaprojektowania tego wszystkiego, no to pewne tutaj mankamenty widzę zdecydowanie. Tutaj też przeszkadza mi jednak nie tyle materiał, bo tutaj to jest akurat miękko, gdzie trzymam nogę i przyjemnie, natomiast to, jak to jest wyprofilowane w tym miejscu, bo tu jest takie zgrubienie i cały czas opieram o to nogę. Non-stop, zobaczcie. Jeżeli chodzi o zawias, bardzo w porządku wybiera wszystkie te nierówności. Mam cały czas poczucie, że panuje nad samochodem, że on właściwie mu to wszystko pracuje. Z jednym wow. Jest cichy. Jest cichy i to nawet wjeżdżamy w kałuże i często takie kałuże powodują, że gdzieś się ta woda odbija na progach, na podwoziu i ją słychać, a tutaj ją słychać tak wytłumioną. To teraz napęd, czyli te 145 koni, częściowo z silnika spalinowego, znaczy w zdecydowanej większości, i 21 koni mechanicznych silnika elektrycznego. Jak się zatrzymamy,
teraz mamy 0, zatrzymujemy się. Samochód jest wyłączony, silnik spalinowy zgaszony. Ruszam i rzeczywiście czuję, że pierwsze metry to jest pociągnięcie przez silnik elektryczny. Dopiero potem włącza się silnik spalinowy. Działa to znacznie lepiej niż systemy start-stop. W dodatku jednak te 21 koni mechanicznych to niewiele, ale newtonometrów tutaj jest ponad 100, w związku z czym czujecie, jak one na samym początku odpychają ten samochód całkiem przyjemnie. Zdecydowanie nie działa tak jak hybryda, że możecie sobie do 50 na godzinę jechać tylko na elektryce. On od razu uruchamia silnik spalinowy. Taka jest prawda. Natomiast w momencie, kiedy sobie jadę i zdejmuję nogę z pedału gazu, no to czuję wyraźnie, jak auto zwalnia, bo włącza się rekuperacja, hamowanie regeneracyjne, doładowuję sobie tą baterię i to zwalnianie jest dużo silniejsze, dużo mocniejsze, dużo bardziej odczuwalne niż w innych samochodach z tego typu układem. I to jest fajne, bo tak się powinno jeździć i hybrydami, i samochodami elektrycznymi. Skoro już odzyskują tę energię, no to niech odzyskują ją w taki sposób, żebym ja nie musiał w tym uczestniczyć. Mam tu na myśli trzymanie prawej nogi na pedale hamulca. Kiedyś te wszystkie hybrydy Peugeot francuskie irytowały, wkurzały Was sposobem swojego działania, tego, że nie wiadomo było, kiedy silnik elektryczny się włącza, kiedy wyłącza, kiedy spalinowy, raz robił to, raz tamto, za innym razem jeszcze coś innego. Był totalnie niezdecydowany, a tutaj nic Was nie irytuje. Dopóki jeździcie normalnie tym samochodem, a do tego przecież służy, zważywszy na swój silnik i swoją moc, to działa to wszystko bez najmniejszego zarzutu. I chwalą się w Peugeocie, że na przykład w mieście to auto przez 50% czasu potrafi jechać tylko na elektryce. Nie używałbym, szczerze mówiąc, sformułowania jechać, wiecie? Raczej potrafi stać na elektryce, bo to tylko w korkach będzie wyłączony silnik spalinowy i tylko podczas na przykład dojazdu do skrzyżowania, jak zdejmiecie nogę z pedału gazu. W każdej innej okoliczności on będzie się włączał. I jak ruszacie, i jak jedziecie stabilnie. Zobaczcie, ja jadę stabilnie. I on cały czas jest włączony, bo to nie jest tradycyjna hybryda, gdzie jak ma doładowaną większą baterię, to jest w stanie utrzymać prędkość tylko na elektryce. Tutaj czegoś takiego nie ma i nie będzie, bo to jest mild hybrid, jeżeli chodzi o sposób działania, bez dwóch zdań, więc to sformułowanie hybrid w nazwie modelu jest zdecydowanie na wyrost. Niemniej, tak jak powiedziałem, działa to fajnie, płynnie, nie irytuje w takim normalnym użytkowaniu. Tym z Was, którzy czekają, aż powiem cenę, no to mówię ją teraz, żebyście może już dalej nie musieli oglądać. Podstawa kosztuje 140 parę tysięcy złotych, wersja GT 161 tysięcy, jak dorzucimy Focala, jakiś tam fajniejszy lakier, parę pierdół, to wyjdzie nam 170-175 tysięcy złotych. Za Peugeota 408, 3-cylindrowego, 145 koni, prawie 10 sekund do setki. Ci, którzy na to czekają, mogą przestać oglądać, natomiast ci, którzy nadal są zainteresowani, niech zostaną z nami do końca, bo sprawdzimy, czy w tych 10 sekundach w ogóle się zmieścimy. Zważywszy, że mamy napęd naprzód, mokrą nawierzchnię, a do tego jeszcze oczywiście sprawdzimy poziom głośności w środku, bo wydaje mi się, że naprawdę na ekspresówce będzie tutaj bardzo cicho, jeżeli chodzi o wygłuszenie wnętrza i jednocześnie mam wrażenie, że zużycie paliwa będzie naprawdę fajne, bo teraz z 10 km jadąc tymi bocznymi drogami mamy 6-7, gdzie tam parę było mocniejszych przyspieszeń, żebyśmy sprawdzili działanie tego mild hybryda. Więc fajny wynik, myślę, że 6 to jest taki wynik, w którym spokojnie można się zamknąć, a w mieście, kiedy on faktycznie stojąc będzie miał wyłączony silnik, kiedy do ruszenia na chwilę chociaż użyje tej elektryki, kiedy podczas hamowania będzie miał wyłączony silnik, bo będzie sobie rekuperował, to myślę, że też to będzie takie 5-6 litrów. No już czuć, że tak jak właśnie jak tą 100 jedzie, to już taki żwawy nie jest. Skrzynia fajnie zmienia przełożenia, fajnie w takim sensie, że robi to bardzo płynnie, delikatnie, aksamitnie, natomiast robi to też długo. To trzeba powiedzieć, mimo że jest dwusprzęgłowa i powinno być to, że to powinno być takie to jest taka niespieszna jest w swoich decyzjach, tak bym powiedział. A natomiast w ogóle niezauważalnie żadnego szarpnięcia, mięciutko. Pomiar.
Pomiar, bo jest cicho, naprawdę jest fajnie cichutko. Doskonale jest wyciszony od podwozia, to mówię po raz kolejny. Silnika w ogóle nie słychać i szumów powietrza upływającego na dwozie przy takiej prędkości tych ilu tam 128, przepraszam bardzo, rozpędziłem się, też nie słychać. Nadal trudno powiedzieć, co jest takim benchmarkiem, jeżeli chodzi, jaka wartość, jeżeli chodzi o wyciszenie. Mogę powiedzieć tyle, że na przykład Skoda Kodiaq przy 120 tutaj to było około 68 do 70, takie wahania. Jeżeli chodzi na przykład o Toyotę BZ4X, to też około 69 tam, zobaczymy jak jest tutaj. No to takie wartości bardziej 67, 68 i czuć, że na przykład jest właśnie ciszej niż w tym Kodiaqu czy w BZ4X, więc obstawiałbym, że to będzie właśnie takie bardziej 67. Zależnie oczywiście od nawierzchni, która to będzie nawierzchnią. Tu jak wyjdziemy na asfalcik, to w ogóle nagle się cichuteńko zrobiło. No ale tu jesteśmy na betonie, no to na betonie większy hałas kół powoduje, że ta średnia będzie tu większa. Ale i tak uważam, że naprawdę jest bardzo fajnie, subiektywnie wyciszony i 67 to będzie rezultat niższy niż w przypadku tych dwóch wcześniej wspomnianych samochodów. No już tam można pewne wnioski wyciągnąć. Uczymy się ciągle tak naprawdę posługiwania tym Digital Sound Level Meter, ale za to zużycie paliwa, zobaczcie, przy 120, przy takiej spokojnej jeździe 115, 120, 125, 5,9 litra. Czyli mykacie sobie w trasę i możecie liczyć na to, że nie spalicie więcej niż 6. Myślę, że do 7 litrów paliwa w momencie, kiedy będziecie jechali autostradą 140 na godzinę. Całkowicie akceptowalne wartości we współczesnych czasach, ale bardziej jak benzyna niż jak diesel, zdecydowanie. Zmierzyliśmy zużycie paliwa, zmierzyliśmy poziom hałasu, teraz jeszcze zmierzymy przyspieszenie. No ciekaw jestem jeszcze jak poszerzymy te swoje testy, co będziemy jeszcze mierzyć, kurna, długość okładu wydechowego. Pozwólcie, że jeszcze zweryfikuję i sprawdzę czas przyspieszenia do setki. 9,4 sekundy. Tak. O kurna, procedurę startu łączył. O, tyle ma mocy, że nawet na mokrym nie zabuksowało koło. 80, 90. O, ale zmieściliśmy się w 10 sekundach. 9,4 zrobiliśmy, zobaczcie, w 9,76. Nice. Średnica zawracania? Może być. Może tam jak na takie autko, może z pół metra za duża. 9,76. Dobrze. To jeszcze dla porządku raz. O, po chwili dopiero złapał, że ma jechać. Ale co ciekawe, naprawdę nie drażni tak bardzo ten silnik swoim dźwiękiem. 9,97 teraz. Już nawet zresetowałem, nie pokazuję Wam. To drugie francuskie auto, które w ostatnim czasie mnie zaskoczyło. Pierwsze to było Renault Rafale, czyli Rafale po francusku. Chociaż Rafał to jest chyba Rafael po francusku, a Rafale to Rafale po prostu. No więc dobrze, Renault Rafale. A drugie to jest to. Naprawdę, i to ze względu na przyjemne wnętrze, na zewnętrzny design, na jakość wykonania przede wszystkim i użytych do tego materiałów. To jest absolutnie największa zaleta tego samochodu. Sam design też ok, no ale przede wszystkim materiały. Bardzo fajne. Rzadko kiedy w kompaktach, nawet tych premium, gdzie tam rzadko, prawie w ogóle się nie spotyka takich materiałów. A jednak Francuzi z Peugeota w to potrafią. To jest jedna rzecz. Druga, przestronność bagażnika, jak na samochód, który jest kompaktem, też ekstra. Z tyłu na kanapie, no to mówię, no to nie jest klasa samochodów, w której tam czułbym się komfortowo, ale na przykład już z przodu jest super, pod dostatkiem miejsca w każdym kierunku, nawet nad głową, pomimo szklanego dachu i choć mam tutaj dosłownie tylko 2 palce mogę włożyć, to ani razu nie zawadziłem, siedzi mi się po prostu wygodnie. Masaże w fotelu, podgrzewanie, pewnie w jakiejś wersji jest nawet możliwość wentylowania tych foteli, no wszystko to mi się tutaj zgadza. Kot mi drepcze po plecach, fokal sobie może przyjemnie grać, jestem dogrzany, jest mi wygodnie, bardzo dobre wyciszenie, bardzo wysoki komfort jazdy, szok. Silnik, no ja mild hybrydów
zależy których. Zazwyczaj za nimi nie przepadam, szczególnie ze względu na tego laga, które mają przy włączaniu biegu. Narzekam na to głównie w samochodach sportowych, gdzie to zwyczajnie irytuje. Ale tutaj tym autem jeździcie nie jeździcie sportowo, tylko jeździcie spokojnie. To chciałem. Jest różnica między sportowo a spokojnie. Tu jeździmy spokojnie, w związku z czym macie w dupie jak to działa ten Mild Hybrid, bo nie zwracacie na to uwagi. De facto większość ludzi nawet nie będzie wiedziała, że on tutaj jest, a naprawdę pozwala zmniejszyć zużycie paliwa, więc pod względem ekonomii jazdy też nie ma się tutaj czego czepiać. Można się czepiać osiągów, można się czepiać tego, że on nie jest po prostu zbyt szybki i można się czepiać tego, że to jest auto, które robi setkę w 10 sekund, a kosztuje 175 000 złotych. Ale naprawdę, jeżeli zwracacie uwagę na takie rzeczy jak design, jak kupujecie samochody oczami i jak ważna jest dla Was jakość i komfort podróżowania rozumiany szeroko, czyli wyciszenie wnętrza, dobre audio, wygodny fotel z masażem, fajny design, przyjemne materiały, to jest dokładnie ten gatunek. Gatunek, w który wsiadacie i gatunek, w którym odpoczywacie, jadąc niespiesznie po prostu. To jest auto dla ludzi, którzy lubią za kółkiem odpoczywać, a nie nadać. I tu mają okazję odpoczywać w naprawdę komfortowych, luksusowych, bardzo przyjemnych i cichych warunkach.